Jest rok 1942. Jesteśmy w Warszawie na ulicy Lekarskiej 9. Ulica przedzielona jest drutem kolczastym. Po jednej stronie mieszkają Niemki, pielęgniarki ze szpitala wojskowego. Po drugiej stronie kwitnie konspiracja. To tu mieszka Jadwiga Piotrowska z rodziną. Jej dom dniem i nocą jest otwarty dla uciekinierów z getta. To nastoletnia Halinka Złotnik. Na widok obcego człowieka zamiera w przerażeniu. Jadwiga robi wszystko, aby jej pomóc. Później dziewczyna wspomina. Zastępowała mi matkę. Była dla mnie ogromnie dobra. Willa na Lekarskiej funkcjonuje na zasadzie pogotowia opiekuńczego. Uratowani z getta otrzymują tu pierwszą pomoc i są przygotowywani do dalszego ukrywania się. A to kobiety, które stworzyły to miejsce. Irena Sendlerowa i Jadwiga Piotrowska. Urodzona w 1910 roku Irena wychowuje się w polskiej rodzinie lekarskiej. Mieszkają w Otwocku, gdzie na początku XX wieku 90% mieszkańców stanowią Żydzi. Ojciec Ireny, społecznik i dyrektor sanatorium przeciwgruźliczego, nie zwraca uwagi na pochodzenie pacjentów, a biednych leczy za darmo. Rodzina wrasta w społeczność. W 1917 roku, kiedy ojciec Ireny umiera, gmina żydowska chce pokryć koszty pogrzebu. Jadwiga również pochodzi z rodziny lekarskiej. W jej rodzinnym domu obecne są świadectwa odwagi ojca, członka organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej i bohatera walk o niepodległą Polskę. Czy miało to wpływ na charakter małej Jagi? W dorosłym życiu często powtarzała, że gdy chodzi o ratowanie ludzkiego życia, strach chowa do kieszeni. Nie wiemy, jak wyglądało pierwsze spotkanie Ireny i Jadwigi. Na pewno połączyła je praca w Wydziale Opieki Społecznej. Sendlerowa już na studiach angażuje się w działania społeczne i polityczne. Jest aktywna w środowiskach lewicowych. W 1932 roku przerywa naukę i podejmuje pracę w sekcji pomocy matki i dziecku. Prowadzi edukację na rzecz świadomego macierzyństwa. Opiekuje się młodymi, bezrobotnymi i najczęściej samotnymi matkami. W 1935 roku Irena zaczyna pracę w Wydziale Opieki Społecznej i Zdrowia Publicznego. To tu poznaje Piotrowską, której według rodzinnych opowieści posadę załatwił ojciec. Twierdził, że nie da się spędzić całego życia na przymierzaniu wytwornych kreacji i tańcach z kolejnymi absztyfikantami. Irena i Jadwiga pomagają bezdomnym i bezrobotnym. Umieszczają dzieci w domach opieki i w sierocińcach. W 1937 roku Irena, nie porzucając pracy, decyduje się wrócić na studia. Jest to czas, kiedy studenci pochodzenia żydowskiego nie mają prawa do wolnego wybierania miejsc. Obowiązuje tzw. getto ławkowe. Irena sprzeciwia się temu i zostaje zawieszona w prawach studenckich. II wojna światowa zastaje obie kobiety w ferworze pracy. Niemcy wprowadzają szereg dyskryminujących rozporządzeń. Między innymi zakazują Wydziałowi Opieki pomagania ludności żydowskiej. Irena i Jadwiga wraz ze współpracowniczkami nie podporządkowują się zakazowi. Fałszują dokumenty, zmieniają nazwiska żydowskich dzieci na polskie, wpisują im groźne choroby zakaźne, aby okupantowi nie przyszło do głowy sprawdzać danych. Widzicie Irenę? Wchodzi i wychodzi przez różne bramy getta, nawet 2-3 razy dziennie. Nie chce tracić kontaktu z podopiecznymi wydziału, przemyca żywność, pieniądze, lekarstwa. Odwiedza sierocińce, gdzie sytuacja jest szczególnie tragiczna. Razem z Jadwigą zaczynają opracowywać plan ratowania dzieci z getta i zbierać na ten cel pieniądze. 22 lipca 1942 Niemcy rozpoczynają tzw. Wielką Akcję Likwidacyjną Getta Warszawskiego.
W getcie zostaje przy życiu coraz mniej ludzi. Konspiracja Sendlerowej i Piotrowskiej nabiera coraz bardziej zorganizowanego charakteru. Wiedzieliście, że trzeba było zaangażowania około 10 osób, aby wyprowadzić jedną osobę z getta? Z Ireną i Jadwigą działało również wiele innych osób. Sądy grodzkie i remiza tramwajowa Muranów to m.in. pod tymi adresami następował przerzut. Przykładowo, śpiące niemowlęta kobiety wywoziły karetką w skrzynkach i workach miejskich zakładów sanitarnych. Ale nie tylko. Zobaczcie, Jadwiga potrzebuje pojechać tramwajem z wyprowadzonym z getta chłopcem. Jednak jego płacz może ściągnąć na nich nieszczęście. Jadwiga prosi o pomoc motorniczego, ten pozoruje awarię i odwozi 2 pasażerów pustym wagonem. W 1943 roku Irena nawiązuje współpracę z Żegotą, konspiracyjną instytucją powołaną w celu ratowania Żydów. Zostaje w niej kierowniczką referatu dziecięcego. Grupa kobiet działająca z Sendlerową i Piotrowską zyskuje pieniądze na organizowanie pomocy. Ta grupka dzieci to tymczasowi podopieczni Jadwigi. Piotrowska przygotowuje ich do nowego życia. Chce, aby się opalili i nie wzbudzali podejrzeń bladą cerą. Przy okazji uczy ich nowych fałszywych życiorysów, katolickich modlitw i języka polskiego. Wiele lat potem ocalone dzieci wspominają dobroć i chwile normalności, które starała się im dać. Pamiętajcie, że od 1941 roku za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Imieniny Ireny Sendlerowej. Chwila wytchnienia? Jednak nie. Do domu przy ulicy Ludwiki puka Gestapo. Przy rewizji nie znajdują ukrytych w mieszkaniu konspiracyjnych dokumentów. W rękawach szlafroka ukrywa je obecna tam koleżanka. Mimo tego Irena zostaje aresztowana. Brutalnie przesłuchiwana spędza w więzieniu na Pawiaku 4 tygodnie. Współpracownicy z Żegoty organizują środki na łapówkę, dzięki której zostaje zwolniona. Jednak do końca życia boryka się z problemami zdrowotnymi. Podczas wojny Irena i Jadwiga pomogły wielu żydowskim dzieciom. Zgodnie jednak twierdziły, że uratowanych było za mało. A co działo się po wojnie? Sendlerowa i Piotrowska znów rzucają się w wir pracy społecznej. W nowym systemie organizują sierocińce, domy starców i zakłady opieki społecznej. Irena wstępuje do partii, co nie chroni jej przed prześladowaniami za działalność w czasie wojny. Piotrowska wraca na ulicę Lekarską, gdzie mieszka z 2 uratowanych dzieci, Haliną i Jankiem. Z uwagi na nową władzę i nastroje społeczne kobiety ukrywały swoją działalność w czasie wojny. Jak większość osób pomagających Żydom i działających w konspiracji. Nawet córka Sendlerowej przez wiele lat nie wiedziała, czym zajmowała się matka. Ukrywano również żydowskie pochodzenie drugiego męża Ireny, uratowanego przez nią Adama Celnikiera, który zmienił imię i nazwisko na Stefan Zgrzębski. Przychodzi rok 68. Trwa kampania antysemicka. Irena dzwoni do Piotrowskiej i z oburzeniem mówi: Jaga, biją Żydów, zakładamy nową Żegotę. Wyrażenie sprzeciwu wobec kampanii antysemickiej rozpętanej przez władzę powoduje, że Irena traci pracę. Jej świat po marcu 68 wali się. Kłamstwa i niedomówienia na temat jej okupacyjnej działalności doprowadzają ją do rozpaczy. Jadwiga Piotrowska umarła w 1994 roku. Jej osoba jest praktycznie nieznana do dziś. Irena Sendlerowa odeszła w 2008 roku. Jej postać stała się znana światu dopiero 8 lat wcześniej dzięki amerykańskiej grupie teatralnej. Zastanówmy się, jak współcześnie być Jadwigą i Ireną. Co teraz możemy zrobić, aby upodobnić się do takich bohaterek?